Hej, jestem Maciejem z EONEA opowiadającym o rozwiązaniach ochrony danych. W tym materiale opowiem o tak zwanym Overlay VPN. Przykład takich sieci to NetBeard, ZeroTire czy coraz bardziej ostatnio popularny Tailscale, którym posłużymy się jako przykładem. Nie twierdzę, że jest on najlepszy, ale używamy go najwięcej. Porozmawiamy o tym, czym się różnią Overlay VPN od klasycznych VPN, jak WireGuard, IPsec czy super klasyczny, znany już chyba wszystkim OpenVPN. Spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, który rodzaj VPN dla Ciebie będzie lepszy i kiedy. Ale najpierw zapraszam na fragment sponsorowany. Jeśli potrzebujecie naszego wsparcia w projektowaniu, wdrażaniu lub utrzymaniu infrastruktury związanej z wirtualizacją, zdalnym dostępem lub pamięcią masową TrueNAS, to zapraszamy do kontaktu. Jeśli nie potrzebujecie naszego wsparcia, a podoba Wam się to, co robimy, to lajkujcie, subskrybujcie, sami wiecie. A teraz do kontentu. Przykład standardowej infrastruktury możemy zobaczyć na rysunku. Cechą charakterystyczną jest jeden centralny punkt, którym jest serwer VPN. Oczywiście w rzeczywistych rozwiązaniach często mogą być to elementy powielone ze względów redundancyjnych lub nawet zwielokrotnione ze względów wydajnościowych. Niezależnie od tego będzie je cechowała jeden wspólny element w postaci centralnego punktu, z którym będą rozmawiały wszystkie elementy systemu. Przykładami otwartych rozwiązań są WireGuard, IPsec czy OpenVPN. Niewątpliwą zaletą takiego rozwiązania jest prostota. Mamy jakiś firewall z VPN-em, konfigurujemy, wystawiamy do internetu cały firewall lub tylko jeden jego port i działa. Rozwiązań jest wiele, są dobrze znane i opracowane. Niestety te rozwiązania mają kilka wad. Ważnym minusem standardowych serwerów VPN, takich jak OpenVPN, jest fakt, że musi on mieć publiczny adres IP. Najlepiej niezmienny. Nie jest to na ogół duży problem czy przeszkoda nie do rozwiązania, ale czasem dostawcy internetu żądają jakichś dodatkowych opłat lub czasem jest to po prostu niemożliwe. Drugą zaletą negatywną, jak mógłby powiedzieć klasyk, jest fakt, że każdy ruch transmitowany przez którykolwiek z elementów sieci będzie musiał przechodzić przez węzeł centralny. Jeśli użytkowników nie jest wielu, a ilość transmitowanego ruchu jest niewielka, nie ma problemu. Niech na przykład jeden z użytkowników, jak na rysunku, zacznie ściągać jakieś duże pliki z jednego z biur. W takim wypadku wszystkie dane będą przechodziły przez serwer VPN bezlitośnie, dwukrotnie konsumując zasoby firewalla. Bo przecież trzeba zaszyfrować dane przychodzące z jednej strony i te same dane jako wychodzące z drugiej strony również trzeba jakoś zaszyfrować. Innym przypadkiem będzie na przykład potrzeba regularnych synchronizacji jakichś większych ilości danych między biurami, na przykład materiały wideo czy nagrania monitoringu. Rozumiecie, do czego zmierzam. Dosyć łatwo dochodzimy do sytuacji, gdzie zaczyna się wyczerpywać albo moc firewalla z VPN, albo pasmo internetowe w centrali. Wysycenie mocy firewall przez jeden lub kilka dużych strumieni może wpłynąć negatywnie na stabilność całej sieci VPN. Nieuchronnym skutkiem takiej topologii będzie wydłużenie czasu transmisji pakietów. Będzie się sumował czas od klienta do serwera VPN i od serwera VPN do drugiego klienta. W większości wypadków przy współczesnych szerokopasmowych sieciach nie powinno to stanowić problemu, ale niektóre aplikacje są jednak wrażliwe na wydłużanie się czasu odpowiedzi. Sieci oparte o Overlay VPN mają trochę inną infrastrukturę logiczną, porównując ją do standardowych VPN-ów. Przykładem takich rozwiązań są ZeroTire, Nebula czy Tailscale. Zacznijmy od podstawowej różnicy, która zawsze pierwsza rzuci się nam w oczy, czyli dodatkowy element w postaci Coordination Managera. To taki nasz logiczny punkt centralny, tylko że nie transmituje on żadnych danych. Jego podstawowym zadaniem jest koordynacja transmitowanych danych. Dodatkowo zarządza on również uprawnieniami. Kto może podłączyć się do danej sieci, a kto nie. Coordination Manager potrafi również zarządzać filtrowaniem ruchu. Kto może otworzyć komunikację do kogo i na jakim porcie. Działa to w ten sposób, że każdy klient dołączający do sieci łączy się do naszego właśnie Coordination Managera gdzieś tam w sieci.
Po właściwym uwierzytelnieniu dostaje informacje o wszystkich urządzeniach dostępnych w jego sieci, do których może się dostać. W Overlay VPN, jak na przykład właśnie Tailscale, tworzy się dodatkowy wirtualny interfejs i w systemie widoczny jest on jako nowa dodatkowa karta sieciowa. Od tego momentu komputer może się komunikować bezpośrednio z urządzeniami w sieci VPN przez nowy interfejs, jakby były one w sieci lokalnej. Ale żeby rozpocząć transmisję danych między komputerami w sieci, trzeba ją najpierw jakoś ze sobą połączyć. I tu zaczyna się dziać magia Overlay VPN-a. Każdy komputer jest połączony z Coordination Managerem. Przy jego pomocy, bardzo wyszukiwanej manipulacji pakietami sieciowymi, każdy komputer tworzy bezpośredni, szyfrowany tunel z każdym innym komputerem w swojej sieci VPN, z którym będzie chciał wymieniać dane. Niezależnie za iloma i jakimi natami są pochowane komputery, protokół znajdzie najkrótszą i najprawdopodobniej najbardziej optymalną drogę między dwoma konkretnymi komputerami i zestawi zaszyfrowany tunel punkt-punkt. W efekcie tworzy się zestaw wielu tuneli punkt-punkt, który tworzy sieć każdy do każdego, tak zwany full mesh. Na tej fizycznej infrastrukturze wielu tuneli tworzy się logiczna sieć komputerów widzących się w jednej wirtualnej sieci. Niewątpliwą zaletą Overlay VPN, takich jak Tailscale czy NetBeard, jest nawiązywanie bezpośredniego połączenia między komputerami wymieniającymi ze sobą ruch, co na ogół sprawia, że ruch transmitowany jest najkrótszą trasą i najczęściej sprawia, że transmisja jest najszybszą z możliwych przez pominięcie dodatkowych punktów pośrednich. Następną zaletą jest eliminacja wąskiego gardła, jaką jest centralny serwer VPN. Nie transmitujemy przez niego ruchu, nie obciążamy procesorów, nie dociążamy pasma internetowego. Nasz punkt centralny, czyli Coordination Manager, jako że nie transmituje żadnego ruchu, ma znacznie mniejsze wymagania sprzętowe niż w wypadku centralnego serwera VPN. Nadal musi być on gdzieś wystawiony do internetu, ale już nie musi być w żadnej z naszych lokalizacji, tylko na przykład w jakiejś serwerowni lub po prostu wydzierżawiony. Konfiguracja klientów wszystkich Overlay VPN jest zupełnie przezroczysta z perspektywy miejsca, z którego się łączą. Nie ma potrzeby publicznego IP, nie trzeba żadnych regułek na firewallu, żadnego przekierowania portów, nic. Po prostu działa. Ciekawą opcją w Tailscale jest opcja Exit Node. Dosłownie zaznaczając jedną kratkę, pozwalamy innym członkom sieci na korzystanie z naszego komputera, czy też z naszego firewalla, jako punktu wyjścia na świat. Bardzo wygodnie i nawet prosto. Zaletą i jednocześnie wadą Overlay VPN znowu jest Coordination Manager. Mamy opcję albo skorzystamy z usług dostawców, albo skorzystamy z wersji self-hosted. W zasadzie w wypadku NetBeard i ZeroTire można to zrobić. W wypadku Tailscale nie ma udostępnionej wersji self-hosted, choć można użyć odpowiednika Headscale, który jest i działa całkiem poprawnie. Dlaczego o tym wspominam? Bo jeśli będziemy hostować serwer koordynacyjny samemu, to w zasadzie wszystko jest ok, jak do tej pory wszystko trzymamy w swoich rękach. Jednak przyznam, że korzystanie z usług dostawców jest tutaj bardzo kuszącą opcją. Zwłaszcza, że wszystkie omawiane rozwiązania oferują darmowe plany swoich rozwiązań. W NetBeard i Tailscale są to nawet do 100 urządzeń. No dobrze, ale dlaczego mówię o tym przy okazji VAT? Zakładamy, że ktoś przejmie kontrolę nad dostawcą naszego Overlay VPN. Naprawdę nie traktowałbym tego jako science fiction. Mamy liczne przykłady przejęć kontroli nad serwerami dostawców usług bezpieczeństwa, a w efekcie przejęcia kontroli nad urządzeniami ich klientów. W praktyce w tym momencie zarządzający dostawca, a w zasadzie ten, kto przejął nad nim kontrolę, kontroluje, jaki komputer pojawi się u nas w sieci i domyślnie traktowany jako sieć zaufaną i bezpieczną. Co więcej, kontroluje on również możliwe ustawienia reguł firewalla w tej sieci. Zgodnie z maksymą, że kontrola jest wyższą formą zaufania, powinno nas to prowadzić do jednego, jedynego słusznego wniosku, że w praktyce powinniśmy takie sieci traktować w najlepszym wypadku jako DMZ, ale absolutnie nie jako strefę bezpieczną. W mocy pozostaje obowiązek szyfrowania i filtrowania całego ruchu. Ogólnie zasada ograniczonego zaufania.
Na chwilę obecną, czyli wrzesień 2024, stosunkowo niewiele urządzeń czy systemów swobodnie obsługuje Overlay VPN. Są dostępne oczywiście wersje klientów na Windowsa, MacOSa czy Linuxa. Tak jak spokojnie można spotkać wbudowaną obsługę np. OpenVPN-a w nawet najprostszych urządzeniach sieciowych, routerach, dyskach sieciowych takich jak Trunas, Synology czy nawet najmniejszych urządzeniach IoT. Często da się to po prostu skonfigurować i działa. Inaczej sprawa jednak wygląda w wypadku klientów Overlay VPN. Nie spotyka ich się jeszcze za wiele. Trzeba się tutaj posiłkować albo routerami wspierającymi Overlay VPN z wszystkimi tego wadami i zaletami. Na przykład pfSense wspiera Tailscale, albo tworzyć jakieś dodatkowe instancje, na przykład, kontenery służące jako pośredniki ruchu. Tak czy inaczej jest to jakaś komplikacja. Dosyć fajnym rozwiązaniem jest dodatek Tailscale do pfSense'a. Bardzo prosty, intuicyjny, a konfiguracja ogranicza się do zainstalowania i wpisania klucza. To wszystko. Ale uwaga, to kawałek o wadach. Jeśli otarłeś się o zarządzanie sieciami, to ten kawałek będzie mocno nieintuicyjny. Jeśli stworzycie za pomocą Tailscale i pfSense'a tunel site to site, to okaże się, że ruch w innej lokalizacji natowany jest przez nasz firewall. Wynikiem czego w innej lokalizacji wygląda to, jakby ruch pochodził z naszego firewalla. To w praktyce duży problem, jeśli chcecie się trzymać dobrych praktyk i filtrować ruch, a nie wiecie, czy pochodzi on z waszego firewalla, czy z telefonu kogoś w jednym z biur, nawet nie wiadomo z którego. Pamiętacie fajną opcję Exit Node, o której wspominałem? No właśnie, tutaj też trzeba o tym pamiętać. Jeśli umożliwimy na korzystanie z naszego firewalla jako Exit Node'a, to bez specjalnej kontroli pozwalamy innym wychodzić na świat jako nasz firewall. To dobrze? Na pewno nie zawsze. Tak oto dotarliśmy do końca pobieżnego przeglądu tego, czym jest Overlay VPN, opierając się głównie na przykładzie Tailscale'a. Nie wiem, czy udało mi się Was zachęcić, czy zniechęcić. Nie wiem. Dajcie znać w komentarzach. Jeśli coś pominąłem, też oczywiście info. Dzięki, że zostaliście do końca. Pamiętajcie, że jeżeli potrzebujecie naszego wsparcia w projektowaniu, wdrażaniu lub utrzymaniu infrastruktury związanej z wirtualizacją, zdalnym dostępem lub pamięcią masową Trunas, to zapraszamy do kontaktu. Jeśli jednak nie potrzebujecie naszego wsparcia, a podoba Wam się to, co robimy, to lajkujcie, subskrybujcie, sami wiecie. Tymczasem zapraszam do obejrzenia innych materiałów lub być może do zobaczenia później. Dzięki, hej!